Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. W tym odcinku opowiem Wam o insektach, które zamieszkiwały naszą planetę przed 300 miliony laty, a zatem do oglądania. Karbon, bo o nim mowa, to 5. okres ery paleozoicznej, który nastąpił po Devonie, a który poprzedzał Perm. Zaczął on się mniej więcej 360 milionów lat temu, a skończył się mniej więcej 300 milionów lat temu. Świat w Karbonie wyglądał zupełnie inaczej. Ówczesne lądy już zmierzały do utworzenia jednego wielkiego kontynentu Pangei. Na równiku panował gorący, wilgotny klimat tropikalny, a tlen w pewnym momencie osiągnął poziom nawet 35% w składzie powietrza. Obecnie jest to tylko 21%. Odwiedzając las karboński zastalibyśmy widok zupełnie odmienny od obecnego. Nie było wtedy drzew w rozumieniu współczesnym, natomiast napotkalibyśmy ogromne paprocie, skrzypy i widłaki. Na początku tego okresu występowały paprocie zarodnikowe, pod koniec pojawiły się także paprocie nasienne. Jeśli chodzi o widłaki, to pierw występowały tylko widłaki jednozarodnikowe, czyli takie, które produkowały tylko jeden rodzaj gamet, czyli komórek rozrodczych. Natomiast w późniejszym okresie pojawiły się także widłaki różnozarodnikowe, czyli takie, które mają dwa rodzaje gamet, czyli komórek rozrodczych. Natomiast bujne, sięgające kilkunastu metrów wysokości drzewa, że tak powiem, tworzące ówczesne lasy, to były w rzeczywistości ogromne skrzypy, które tworzyły formy drzewiasto-podobne. Były właśnie wśród nich takie skrzypy jak kalamity oraz klinolisty. W Karbonie nastąpił również rozwój roślin nagonasiennych, czyli takich, których nasiono nie ma skorupy wokół siebie. Wśród tych roślin właśnie były takie grupy tych roślin jak kordaity, pierwsze rośliny iglaste, czy pod koniec okresu karbońskiego także sagowce. W tym czasie dominowały także mchy oraz grzyby, w tym pierwsze podstawczaki, czyli grzyby, które znamy dzisiaj z grzybobrania. Roślinność ta dała zaczątki pod obecne złoża węgla kamiennego. Z czym nam kojarzy się karbon? Ano z wielkimi owadami. A dlaczego one takie były wtedy duże? A już tłumaczę. Po pierwsze, duża zawartość tlenu. Tlen wtedy wynosił 35% powietrza. Natomiast owady nie oddychają w taki sposób jak my, że mają jeden centralny układ oddechowy, że tlen dostaje się przez jeden otwór i w ten sposób to się odbywa. Nie. Owady mają system przedchlinek, czyli dziurek w ciele, przez które powietrze się dostaje do środka i następnie za pomocą tchawek jest przenoszone po całym ciele za pomocą właśnie skurczy mięśni tułowia i odwłoku. Natomiast pajęczaki mają płucotchawki, czyli takie komory pni tchawkowych znajdujące się po spodniej części ich ciała, ich odwłoku, do których właśnie powietrze też dostaje się przez przedchlinki i właśnie narząd ten jest obmywany przez hemolimfę, która dalej transportuje tlen po ich organizmie. Taki system oddychania jest mniej wydolny niż nasz system oddychania, dlatego większa zawartość powietrza dobrze wpłynęła na rozwój stawonogów, gdyż po prostu pozwalała im zaczerpnąć większej ilości tlenu, a to przyczyniło się do większego ich rozmiaru. Należy także wspomnieć o innych czynnikach środowiskowych. Na pewno większa wilgotność, większe ciepło też pozytywnie wpłynęło na rozwój takich rozmiarów. No jak wiemy, stawonogi w cieplejszych regionach są większe niż w Polsce. Ponadto zapewne bardzo ważnym czynnikiem był brak drapieżnictwa. Owady takie nie miały zbyt wielu naturalnych wrogów, to też mogły urosnąć większe.
Wyobraźmy sobie, że przenosimy się w czasie do takiej prehistorycznej Szkocji. Idziemy na spacer do takiego lasu ze skrzypami, przechadzamy się po nim, aż tam nagle zauważamy, że coś wbiega pod przewrócony konar takiego skrzypu. Idziemy zobaczyć, co to jest, i ten konar odsłaniamy. Ku naszemu przerażeniu ukazuje się tam wielki skorpion Pulmonoscorpius. Na pierwszy rzut oka nie różni się zbytnio od współczesnego skorpiona. Ma 4 pary odnóży krocznych, nogogłaszczki ma przekształcone w szczypce, a szczękoczułki ma przekształcone w małe szczypczyki. Ma również oczywiście odwłok złożony z 5 segmentów, nie licząc większego telsona na końcu, który jest zakończony żądłem. Oczywiście skorpion ten jest pokryty szczecinkami. Jeśli chodzi o struktury brzuszne, to właśnie posiada on płytki brzuszne, posiada on pektyny, czyli takie grzebyczki, o których mowa w tym filmie. Oczywiście posiada on także płuca książkowe, które wskazują na jego lądowy tryb życia. Cechą charakterystyczną tego skorpiona jest to, iż każda z apofiz, czyli przedłużeń jego kości biodrowej, posiada pewne ostróżki. To jest właśnie taka jego charakterystyczna cecha. Prawdopodobnie był drapieżnikiem dziennym, polującym na małe kręgowce i bezkręgowce, co na to wskazuje złożone oczy boczne oraz wysunięte naprzód oczy środkowe. Co do rozmiaru, miał od 13 do 18 cm długości, ale największy osobnik miał aż 70 cm długości, ale mimo to był malutki w porównaniu do swoich przodków, którzy wyszli z morza, którzy osiągali 2 metry długości. Co do innych pajęczaków w tym okresie, należy wytłumaczyć przypadek Megarachne. Kiedyś uważano, że to był wielki ptasznik wielkości ludzkiej głowy. No dziś obecnie wiadomo, że został źle skwalifikowany. Jest to obecnie wielorak, który miał długość 34 cm długości i rozstaw odnóży 50 cm, co nie zmienia faktu, że pająki w karbonie żyły, przykładowo Proteolycosa z podrzędu Mesotele. Mesotele jest to właśnie grupa prymitywnych pająków, jeszcze bardziej prymitywnych niż ptaszniki. Jeśli przetrwaliśmy spotkanie ze skorpionem, idziemy na dalsze zwiedzanie lasu, aż tu nagle potykamy się o coś dużego, przewracamy się na twarz, a gdy stajemy na nogi, stajemy twarzą w twarz z Artopleurą. Artopleura jest to największy wij w historii. Ważył on 50 kg, a osiągał długość nawet do 2,5 metra. Przypuszcza się, że mógł podnosić część swojego ciała do góry, zatem jeśli byśmy się na niego natrafili, to by mógł nam on spojrzeć prosto w twarz. Jeśli jego oblicze ze szczółkami i szczękoczułkami nie są dla Was zbyt ciężkie do przeżycia, pozwolę sobie opisać jego budowę ciała. Jak wspomniałem, osiągał długość 2,5 metra, natomiast największy dzisiejszy krocionuk Scolopendra olbrzymia osiąga przeciętnie 26 cm długości, największy osobnik miał 35 cm długości. Artopleura jest uznawana za największego stawonoga w historii naszej planety i konkurować by o to miano mogła tylko z Eurypterydem, Jaekelopterusem renianae. Artopleura była pokryta egzoszkieletem, czyli takim pancerzem. Składała się ona z segmentów zwanych tergitami. Młode osobniki miały ich od 20 do 24, starsze od 28 do 32, co sugeruje rozwój chemianomorficzny, czyli zwierzę rośnie do jakiegoś momentu, linieje, za każdym razem uzyskuje dodatkowy segment, w pewnym momencie rośnie już dalej, ale liczba segmentów pozostaje niezmieniona. Badania sugerują, że Artopleura osiągnęła taki rozmiar jeszcze przed eksplozją
tlenu, kiedy tlen wynosił 23% w powietrzu, czyli niewiele więcej niż obecnie. Zatem rozmiar taki musiała osiągnąć z innych powodów. Sugeruje to także, że nie żyła aż w takich wielkich lasach, że żyła też raczej w obszarach bardziej otwartych, ewentualnie takich półbagnistych, co sugeruje także jej półwodny tryb życia. Jej dieta jest dyskutowana, rzadziej przychyla się do diety mięsnej, częściej do diety roślinnej, ale raczej uważa się, że po prostu była reducentem, żywiła się po prostu martwą materią. Po spotkaniu z Artopleurą zmierzamy ku pobliskim bagnom, gdzie podziwiać będziemy mogli akrobację ówczesnych ważek, czyli meganeur. Meganeura to była praważka, żyjąca 300 milionów lat temu w karbonie na obszarach bagiennych. Długość jej ciała wynosiła 40 cm, natomiast rozpiętość skrzydeł 75 cm, waga wynosiła 150 gram. Spokrewniona była z dzisiejszymi ważkami i jętkami. Larwy meganeury prawdopodobnie żyły w środowisku wodnym i podobnie jak larwy dzisiejszych ważek były drapieżnikami. Natomiast dorosłe meganeury najprawdopodobniej polowały na małe bezkręgowce takie jak karaluchy, czy też na małe kręgowce jak przykładowo chylonom. Podobnie jak współczesne ważki miała dwie pary skrzydeł, jednakże jej kości piszczelowe, a także stępki stóp miały haczyki, które prawdopodobnie służyły jako pułapka do łapania ofiar. Jej oczy były powiększone w stosunku do reszty ciała, natomiast badania nad pokrewnymi gatunkami sugerują, że meganeura była przystosowana do życia na otwartym obszarze, przykładowo na takich bagnach, i mogła żyć w podobny sposób jak dzisiejsze sokoły. Kiedy już jesteśmy nad wodą, pewnie byśmy chcieli chwilę odpocząć, no ale nie. Karbońskie bagna były siedliskiem wielu prehistorycznych płazów i ryb, które by mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla wczasujących się. Przykładowo Proterogyrinus był to starożytny płaz mający od 1 do 2 metrów długości, a także miał on ostre zęby, które pozwalały mu chwytać zwierzynę znacznych rozmiarów. Ponadto jego budowa ciała pozwala przypuszczać, iż mógł zapuszczać on się głęboko w ląd i musiał się kurczowo trzymać środowiska wodnego. Kolejny płaz, czyli Crassigyrinus scoticus, nie wychodził na ląd, gdyż był przystosowany w pełni do życia wodnego. Miał 2 metry długości, był mocno wydłużony, głowa była skrócona i jej proporcje w stosunku do ciała były podobne do rybich. Jego kończyny były silnie zredukowane. Miał także 2 rzędy bardzo ostrych zębów. To jest bardzo ciekawy przypadek ewolucji, gdyż pozostałe płazy przyzwyczajały się stopniowo do życia na lądzie, podczas gdy Crassigyrinus rozwinął się w kierunku życia w pełni pod wodą. Polował on na ryby, a jego duże oczy sugerują, że żył w głębokich odmętach zbiorników wodnych, które jak wiadomo były mało przejrzyste, mocno zamulone. Jest także mniej popularna teoria, iż był on drapieżnikiem nocnym. Ponadto należy pamiętać, iż w karbonie wśród płazów wykształcił się rząd temnospondyli, który obejmował bardzo zróżnicowane gatunki, przystosowane do życia w różnych środowiskach. Miały one od 1 do 9 metrów długości i żyły one właśnie w karbonie, permie i triasie. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Zostawcie proszę suba, łapkę w górę i komentarz, to naprawdę bardzo się przyda. Zapraszam Was na kolejne odcinki, które już niebawem. Do zobaczenia i cześć!